Nauczyciel fizyki Jerzy Reich gromadzi skrzętnie programy i plakaty jazzowe, a inżynier chemik Henryk Choliński ma największy zbiór płyt Charlie Parkera, Duke'a Ellingtona i uczcił to audycję, wszystkie utwory jednego i drugiego. Nie? I to mnie tak tu rajcowało, bo ktoś o mnie napisał, nie tam, że tam cytuję, tylko że o mnie tutaj. A robiłem też wystawę pierwszą w poznańskich spotkaniach 76 rok i tutaj też praktycznie mnie zacytowało wystawa jazzowych poloników i tak dalej. I to jest fajny, wybrał ten fragment wierszyka, to jest przedwojenny wierszyk. I najlepszy jest komentarz. Kto nie wiedział dotychczas, co to jest jazz, teraz już wie, nie? Piękny tekst dokładnie o tym, co chcecie zrobić, czyli przekazać swoje niezwykłe zbiory do biblioteki w Lesznie. Kiedy to było? No to było teraz chyba w maju. Idea może już narastała wcześniej, bo z dyrektorem, który jest też jazzowi oddany, a to jest ważny plus, rozmawiałem już kiedyś, co ja z tym archiwum zrobię, nie mówiąc o samych płytach, ale w ogóle o tych papierowych wszystkich rzeczach i tak dalej. No i kiedyś on mnie się pyta, nie? Że taka byłaby możliwość, że w nowej bibliotece poświęcono by 2 sale na zbiory, do których się Adam też dołączył potem od razu. Adam Jagodziński. Tak, chociaż ja wiem, że on też z bólem serca, bo widział, jak ja nieraz przeczyszczałem swoje zbiory płytowe, że ty tego się pozbywasz, bo ja mam tyle, że mogę zrobić jakąś selekcję i tak dalej. A on niczego nie oddawał, nie? Wszystko trzymał. Z racji tego, że jesteśmy w Lesznie i w tym mieście powstanie, moim zdaniem, z mojej obserwacji, jedna z najnowocześniejszych bibliotek w kraju, która to biblioteka ma aspiracje, żeby wzbogacić swoje zbiory książkowe o zbiory muzyczne. Tego co wiem, będą bardzo pięknie wyeksponowane i uważam, że to jest jedyny moment niepowtarzalny, kiedy one mogą tak zaistnieć. Tworząc nową bibliotekę w Lesznie, uwzględniliśmy również, że będziemy kolekcjonować zasoby. I jak grom z jasnego nieba spadło na nas 2 miłośników kolekcjonerów, Jerzy Reich, Adam Jagodziński, którzy postanowili przekazać swoje olbrzymie zbiory, zbierane, gromadzone przez lata i chcą, żeby z tego dorobku, z tego doświadczenia mogli korzystać inni. Że ta biblioteka jazzu stanie się też taką można powiedzieć, książnicą jazzową, w której będzie można jazzu dobrego posłuchać, o jazzie się dowiedzieć, a także w tym wydarzeniach wielu uczestniczyć. Pół wieku dobre już człowiek siedzi w tym temacie. Kiedyś autor dyskografii jazzowej Marek Cabanowski powiedział, że takich to tam można policzyć w kolekcji na palcach jednej ręki. Nie? To by rzeczywiście człowiek wszystko zbierał, nie? To człowiek podchodzi do tego kolekcjonerstwa jazzowego też w ten sam sposób i tam te wszystkie odmiany, nieodmiany by chciał mieć i tak dalej. I także, no i dąży do kompletu. Marek Gaszyński mówi, czego ty tutaj nie ruszysz, to twierdzić, że masz w komplecie wszystko. No jest tak wychodzi, nie? Że się udało wszystko uzbierać. No i teraz coś trzeba z tym zrobić. Ja myślę, że my się znamy dobre 40-45 lat. I ja sobie przypominam taką sytuację, jak organizowałem w Poznaniu festiwal big bandów. To dosyć ciekawa historyjka. Lata 70. Lata 70., połowa lat 70. Mówię to w tej relacji z Jurkiem, bo on się wtedy pojawił jako taki, nie powiedziałbym dziwak, bo to by było obraźliwe dla tego zacnego człowieka. On się pojawił z takim nastawieniem wtedy dla nas absolutnie innym, zwariowanym wręcz, bo jest oto facet, który
chce być jakby bliżej nas, mówię, organizatorów i artystów, ale on nie jest ani muzykiem, ani nie jest organizatorem, ani nie jest, myślę, chyba nawet fanem specjalnie tej muzyki, ale chodzi z jakimiś zeszytami, prosi i błaga o 2, o 3 albo o 4 komplety tych samych ulotek. Wyglądał na faceta takiego kleptomana, który zaczyna coś zbierać. A powiedzmy i przypomnijmy, że wtedy Jerzy Reich miał jakieś 30 parę lat. Tak, to był młody człowiek. tak. Ja miałem dużo mniej. Ale wiesz co, to wtedy tak mnie zastanowiło, bo Jurek był wtedy dla mnie takim typem faceta, który nie bardzo pasował do tej takiej wesołej, jazzowej ekipy lat 70. To były troszeczkę inne odniesienia. I pamiętam, że myśmy wtedy jakby od razu sobie przypadli też do gustu, bo ja byłem związany wtedy bardzo mocno z poznańskim środowiskiem jazzowym, z tym, co się budowało wtedy bardzo mocno tutaj. A Jurek sobie we mnie chyba znalazł takie źródełko do tych swoich poszukiwań. Ja kończyłem pierwsze liceum ogólnokształcące w Lesznie, a tam pan Jerzy Reich, który jako autorytet, bo był nauczycielem, rozbudzał w nas, młodych uczniach, autorytatywnie chęć zbierania i słuchania muzyki. To było piękne. Pierwszego kontaktu tego rodzaju nie pamiętam, ale pamiętam obrazy, kiedy na takiej katedrze, jak to w klasach fizyki zwykle wysokiej, pojawiały się obrazy typu książka, typu płyta. On te płyty przynosił. Niespecjalnie nam o nich mówił, to były takie sygnały na zasadzie, no wiedzcie, że coś takiego jest, to jest fajne, ja się tym interesuję. Natomiast lekcja fizyki szła swoją drogą. Ale opowiadał też o tym, że często uczniowie, czyli wy, jako wtedy nastolatkowie, jednak przychodziliście i pytaliście o różne rzeczy związane z tym nieszkolnym programem edukacji, który wprowadzał Jerzy Reich w szkole. Czy to, co mówił, albo to, co przynosił, rzeczywiście wzbudzało wasze zainteresowanie? Albo twoich kolegów? Takich konkretnych przypadków, żebyśmy o to pytali, nie pamiętam, ale na pewno jakieś konsekwencje tego, o czym on nam mówił, były. Być może było to podyktowane bardzo prozaicznymi rzeczami, żeby trochę oddalić lekcję fizyki. Więc widzieliśmy, że Jurek ma błysk w oczach, kiedy ma nową płytę, no i próbowaliśmy naciągnąć go na jakąś rozmowę, natomiast no, nie pamiętam sytuacji, żebyśmy słuchali tych płyt. Chyba nie było specjalnie na czym ich odsłuchać, więc pozostawało słowo o muzyce, ale myślę, że wielu z nas gdzieś tam jakieś inne spojrzenie na profesora fizyki w szkole było, przez tą właśnie jego pasję kolekcjonerską. Jak pojawił się pierwszy koncert pod hasłem Biblioteka Jazzu i w mediach napisano, że tworzymy, w Lesznie będzie Biblioteka Jazzu, to pewnego jesiennego dnia wpada facet w prochowcu, którego w ogóle nie znałem, wysoki, energiczny, taki zażywny i rzuca mi się na ramiona. Ja się przeraziłem. A on mówi: już cię lubię za to, że stworzyłeś tu Bibliotekę Jazzu. Tego, czego było w tym mieście. I tak poznałem Jerzego Reicha, emerytowanego nauczyciela fizyki, kolekcjonera, pasjonata i fantasta. Drodzy Państwo, jedna z najbardziej zasłużonych postaci w historii polskiego jazzu, znający wszystkie tajniki jazzowej polskiej fonografii, znający wszystkich niemal jazzmenów, mający od każdego z nich co najmniej po 3 pamiątki, a do tego właściciel jednej z największych kolekcji i do tego człowiek o absolutnie niewiarygodnej wiedzy, jeśli chodzi o polską fonografię jazzową. Drodzy Państwo, Jerzy Reich.
pojechałem do Leszna na zaproszenie Jerzego Reicha, którego nie znałem wtedy, który przyjaźnił się z moim kolegą Arkiem. Ma wspaniałe zbiory polskiej muzyki współczesnej, jazzowej i zawsze mi opowiadał o Jerzym Reichu. Leszno, ja myślałem sobie, w Lesznie facet, który tam mieszka i interesuje się jazzem, ale to nie miejsce zamieszkania jest ważne. Ważna jest ta muzyka, która miała tyle kłopotów, żeby się przebić. W wypadku jego, tego zbieracza i kolekcjonera, ważniejsza była nie ta muzyka, którą się słucha, tylko ta muzyka, którą się widzi, czyli te stosy płyt. Ja myślałem, że one są jakimś kluczem poukładane. On mówi, nie, tak jak kupowałem, tak jak dostawałem, to narastało i potem trzeba było dzielić. To jest w ogóle święty człowiek. On był takim dobrym, fajnym duszkiem. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo nawet, bym powiedział, bo byliśmy bardzo blisko siebie, tak? I nagle się okazało, że któregoś razu wjechałem do jego prywatnego mieszkania. Do mieszkania. Mieszkanka nawet. Do mieszkanka. I zobaczyłem coś, co mnie po prostu zabiło. Czyli brak jakichkolwiek śladów normalnego mieszkańca w tym domu. Czyli jak zazwyczaj w domach polskich lat 70., 80. była tak zwana meblościanka i tak zwana witryna i tu stały szklanki, kryształy, pamiątka z Kołobrzegu, to tu się okazuje, że stoją segregatory albo kartony poopisywane. Jurek miał wszystko poopisywane i to w takich dla mnie przedziwnych jakichś sekcjach, sektorach, że on to bardzo dokładnie wszystko klasyfikował. W pewnym momencie Jerzy Reich także stał się dla ciebie partnerem, bo pamiętam, że zaczęły się też wystawy, czyli pewnie dostrzegłeś, jak wielu innych organizatorów festiwali w tamtym czasie, że Jerzy Reich ma pokłady niezwykłych pamiątek. Niezwykłych pamiątek i to chyba najbardziej uderzało, bo Jurek jest takim typem człowieka bezkonfliktowego. Jak z nim się krótko porozmawia i powie, wiesz Jurek, ja potrzebuję, nie wiem, może zrobimy taką wystawkę pod tytułem, nie wiem, niebiescoocy, polscy bluesmeni i jazzmeni, którzy grali kompozycję na literę P. No to on podchodzi do takiego... Skoroszytu, sprawdza, w którym kartonie to jest i wiem, że za 2 tygodnie wjeżdża taka wystawka. No, to jest może książka dość droga, bo ile trzeba było na nią wydać. Kiedyś wychodziła taka seria Wielki Jazz kompaktów. Tak, to prawda. One okazywały się w takich pojedynczych zeszytach. Można je było kupić w kiosku. W pojedynczych zeszytach. No i ja tutaj sobie tylko tych 5 części, które są, oprawiłem całość. No to jest ponad 50 lat już. To jest pół wieku, nie? Dziwią się ludzie, gdzie ja to mieszczę, jakoś człowiek upycha, to nie. No ale tak jak w tamtym pokoju, prawie cała meblościana jest zajęta przeze mnie w tej chwili, nie? The circus predicted there, and he shows them pearly white, just a jackknife who has made it there, and he keeps it on all out of sight. Jakimi kanałami się zdobywa takie rarytasy, których nie powinno być na polskim rynku? No, moim wielkim pomocnikiem był Marek Sobanowski, ale to też okupiłem tym, że jeżeli ja dostawałem jeszcze płyty nowości pole jazzu,
ciepłe, no to były przeważnie w okładkach zastępczych, nie? I potem musiałem dopiero te okładki zastępcze jakoś sobie albo na nie czekać, albo kupować raz w Allegro płytę drugi raz, żeby mieć okładkę normalną, nie? No tak, Jerzy, ale przypomnijmy, że w tamtych czasach, kiedy ty zajmowałeś się już zbieraniem i gromadzeniem jazzowych pamiątek, mówimy tu o latach 70., o latach 80., nie można było jeszcze kupować na Allegro, nie było internetu, no nie było. Nie było takich możliwości. Jak wtedy gromadziły się te zbiory? Gdzie szukaliście? Gdzie kupowaliście? Gdzie wymienialiście? Taki mogę podać przykład. Kiedyś w czasie lekcji jeden z uczniów mi mówi: panie profesorze, nowe płyty przyszły do księgarni. No to ja pamiętam wtedy 5 minut, bo to było przed dużą przerwą, 5 minut przed dzwonkiem, dałem im zalecenie, co mają robić cichutko i wybiegłem. I rzeczywiście tam znów jakieś 2 płyty pol jazzu wtedy przyniosłem, nie? A to wtedy było, nigdy nie było wiadomo, czy będzie tych płyt więcej. Taki pamiętam przykład był z płytą Manamu, z wykrzyknikiem się nazywa. Tam chyba jeden z muzyków jazzowych też w 2 utworach akompaniował. I ja tą płytę kupiłem. Pamiętam do dzisiaj, jeden z uczniów z pierwszej ławki mi chciał, ja za tą płytę płaciłem chyba 65 zł. Jeden z uczniów siedzący w pierwszej ławce proponował mi 2000 za tą płytę. Ja powiedziałem niestety nie, bo było wiadomo, że wyszła pierwszy rzut był bardzo mały, a nie było wiadomo, czy będzie jeszcze coś dodrukowane i tak dalej. No i wytrzymałem. Tak samo jak wytrzymałem z Tangecem, za którego mi Dionizy Piątkowski oferował 15 dowolnie wybranych zachodnich longplayów z jazzem. Jak ja sobie zażądam, nie? Nie zgodziłeś się? Nie, też nie zgodziłem się, bo drugi takiej płyty potem mogę już nie mieć, nie? Kocham go za to, bo to, wiesz co, to jest w człowieku i to trudno powiedzieć, czy on jest takim hobbystą, który nagle to hobby go przerosło i tak wchłonęło, że po prostu jest maniakiem kolekcjonerskim, ale to jest też taki facet, który jest jednym z nas. Bo my wszyscy mamy też taką końcówkę, po pierwsze posiadania, zbierania, a drugie jakby też kolekcjonowania. Być może te pasje i te dokonania, te kolekcjonerskie, one się gdzieś chowają w cieniu tych domów poszczególnych kolekcjonerów i one nie są ujawniane. To są skarbnice zupełnie nie do opisania, jeśli chodzi o przydatność, pożyteczność, także w sensie rozmów z tymi osobami. Bo to, że Jurek ma mnóstwo zbiorów, to jest jedna rzecz, ale on to wszystko jakby ma w zasięgu, też w głowie i potrafi o tym opowiadać. I to ma też walor takiego bezpośredniego kontaktu z jakimś żywym i świadkiem i jakby medium, które przenosi te informacje. No więc ja gromadzę autografy muzyczne muzyków. Nie powiem, tam jest dużo do dopracowania. Na wielu trzeba dodrukować zdjęcia. No i tak wpadłem kiedyś, a tych samych autografów to można powiedzieć, że od podłogi, gdy wyłożyć, tak dotąd będzie. Nie? Także ja to muszę uporządkować. Prawdopodobnie mi Adam sugerował alfabetycznie. No ale wpadłem kiedyś na pomysł, żeby autografy muzyczne też robić. Wysyłam muzykom albo zostawiam na koncercie, albo niektórzy to mi, na przykład Wojciech Niedziela, to mi to wypełnił przy fortepianie we Wrocławiu. Najlepszy autograf muzyczny to dostałem od Kuby Stankiewicza, pianisty. Po pół roku mi odesłał papier nutowy i podpisał się Kuba Stankiewicz. Nie? No ale trudno, nie? Że tam dam mu spokój z tym wszystkim. Ja akurat trafiłem na ten okres w ostatnich latach, no bo niby mówią, że winyle przychodzą do łas i tak dalej, no ale przecież tych zbieraczy winyli tak dużo nie ma znowuż, nie? Ale są wydawane na winyl, tylko te dzisiejsze winyle to jest zupełnie inny system produkcji, jak to kiedyś to było i tak dalej. Także w Allegro było można kupić dosłownie nowe rzeczy. Tu na przykład jest taka seria Commodore Classic. No to są praktycznie płyty nieużywane, nie? I to człowiek nieraz za grosze je kupował. I to dobre rzeczy.
znani muzycy z dawnych lat i tak dalej. No najtrudniej było zdobyć, jest 58 rok, Targi Poznańskie, występował zespół Ptaszyna Wróblewskiego i Komedy. Władysław Gomułka prowadzi całą delegację. Ci grają jazz, Gomułka skrzywiony, ale sytuację uratował jakiś przedstawiciel kraju afrykańskich, który zaczął podskakiwać, to się wszystko tego. Wytwórnia RCA Victor zaproponowała nagranie płyty właśnie tym dwóm składom, które tam występowały, Komedzie i Ptaszynowi Wróblewskiemu. I po jakimś czasie na ręce Jerzego Miliana, też już nieżyjącego, przyszła paczka z 12 10-calowymi płytami, że wytwórnia nie jest zainteresowana wydaniem tych płyt, a to dla każdego po jednej i tak dalej. Milian już nie żyje, ale on płyty też nie ma, gdzieś mu zniknęła. Natomiast Wojtek Karolak przyznał mi się, że ma jeszcze, nie wie jak to się stało przy tylu przeprowadzkach, ale ma tą płytę, ale jeszcze żyje, dodał, nie, z takim tym uśmieszkiem i tak dalej. W tej chwili już mnie nie korci, żeby to... Kto wie, czy on by mi nie... Gdybym mu zaproponował tą paczkę płyt, czy tam coś, albo powiedział, w jakim miejscu ta płyta będzie, nie? No to jest taka jedna z najrzadszych płyt, bo 12-sztukowa. W tej chwili człowiek czuje, z wiekiem ta pasja wyhamowuje, już człowiek, już teraz nie muszę mieć tego. Ale to, co zdobyłem, to wystarczy już. Kiedyś wracam do domu z zakupów, bo żona była już niesprawna wtedy i dzwonek jest do drzwi. Mogła to żona odebrać. Stoi listonosz z paczką kilkudziesięciu płyt pol jazzu, które zamówiłem. Ja już miałem na te płyty uszykowane 500 000, a kosztowały około 400. Jak on zadzwonił, ja jego zobaczyłem w drzwiach, to tylko tak zrobiłem. Wyszliśmy. Wziąłem klucz od piwnicy, poszliśmy na dół, paczkę odebrałem i mu płacę. A on mówi mi, no to niech pan podjedzie do samochodu, ja panu resztę wydam. Ja mówię, nie, proszę pana, tutaj może ktoś zauważyć. Poszedł sam, przyszedł i oddał mi te 100 000. Ja paczkę zaniosłem do piwnicy, rozciąłem, no i potem tak się delektowałem tymi nowymi nabytkami. Wracam do domu, żona się pyta, co tam było? A, ze spółdzielni mieszkaniowej byli prosić, żeby ich do piwnicy wpuścić. Leszno jest takim dziwnym miastem. Tu nie było wielkich festiwali jazzowych, nie było wielkich wydarzeń jazzowych, natomiast jest mnóstwo miłośników jazzu. Ludzi, którzy jeździli na koncerty i którzy tu uczestniczyli w wielu wydarzeniach. I wymyśliliśmy taką ideę biblioteki jazzu. Tak jak ludzie przychodzą po książki do biblioteki, przychodzą po pewien rodzaj wiedzy, przychodzą też obcować z kulturą, z pewną formą kultury, to również tym elementem może być jazz, i on może znakomicie służyć do kontaktu między ludźmi. Biblioteka chce to inwentaryzować, to zajmuje dużo czasu. No i niestety w czerwcu kończę 77 lat i będę musiał przebrnąć tą barierę, żeby doczekać do otwarcia nowej biblioteki. Skala zbiorów jest duża, bo to jest kilka tysięcy płyt. I to jest jazz, i to jest rock, i to jest pop. To są właściwie większość płyt wydanych przez polskie nagrania na winylach. Cała kolekcja płyt tonpresowskich. Do tego trzeba dochodzić latami. I to tu jest. I to tu będzie, w tym mieście. Ta kolekcja jest niebywała, bo ona po prostu tworzona nie tylko przez czas, ale ona jest też tworzona przez niezwykle wrażliwych ludzi, takich widać, że pasjonatów, którzy kochają tę muzykę i jest tak dobrana. To nie są płyty pojedyncze, gdzieś okazjonalnie kupowane. To są
zbierane latami całe kolekcje z niebywałą cierpliwością, poświęceniem, no i też na pewno finansowym zaangażowaniem. Ale to jest po prostu pewna opowieść o muzyce, o tym, co w świecie się działo muzycznym i jak było trudno to w Polsce stworzyć. A masz jeszcze jakieś takie kolekcjonerskie marzenie, żeby zdobyć jeszcze coś, czego nie masz, albo otworzyć zupełnie nowy rozdział? Nie, to już nic nowego już nie, na pewno. To już odpada. A zdobywanie, no tam jeszcze takie te rzeczy, które brakują, no weźmy te autografy niektórych muzyków, może tam jakaś płyta, która brakuje do kompletu pol jazzu chociażby, ale już tak, już sobie tonuje te sprawy, nie? I trzeba powoli już wyhamowywać, nie? A tym bardziej oferta biblioteki, no to mnie zwalnia od obowiązku, żebym tam się tym zajmował na pełnych obrotach. Pewnie, że będę uzupełniał nadal i wycinkami, i autografami, jak da radę i tak dalej, te zbiory, ale już tak w takim zwolnionym tempie. Ileś razy się o tym mówiło, ileś takich rzeczy powstało. Być może częściowo jeszcze one istnieją. Natomiast rzeczywiście nie ma czegoś takiego, co można by nazwać jakąś centralną instytucją związaną z dokumentowaniem i także badaniem muzyki jazzowej. Natomiast no, rzeczywiście jakiś rodzaj emocjonalnej zasadności wydaje się byłby wtedy, kiedy takie archiwum powstaje w miejscu, które jest naznaczone działaniami takiego kolekcjonera chociażby jak Jurek Reich. Czyli to nie jest przypadkowe, że akurat w Lesznie albo akurat w Sieradzu czy w Katowicach, tylko że w Lesznie jest ktoś taki, kto no, pretenduje, jego aktywność pretenduje do tego, żeby takie archiwum być może było właśnie w Lesznie. Czy takie pomysły jak Biblioteka Jazzu w Lesznie to są pomysły, które dają jakąś iskierkę nadziei na przyszłość, twoim zdaniem? Wiesz co, to jest jakby sytuacja, która, jak ja się dowiedziałem o pomyśle, Jurek do mnie zadzwonił. Ja mówię, wiesz co, podnoszę ręce w ciemno, dlatego że nie ma piękniejszej rzeczy niż zlokalizowanie wszystkich tych przepięknych zbiorów w jednym sensownym miejscu. Rzeczywiście powstawały najróżniejsze pomysły. Wiele z tych osób do mnie pisało. Wiele rzeczy, które ja miałem, przekazywałem do powstającego Muzeum Polskiego Jazzu, do różnych izb muzealnych przy Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, bodaj w Bydgoszczy, tam bardzo, bardzo mocno. Dzisiaj te zbiory przekazywane przez nas, mówię przez fanów, przez muzyków, przez kolekcjonerów, bezpowrotnie zaginęły. One zostały przekazane, było i się zmyło. I teraz wracając jakby do pomysłu Biblioteki w Lesznie i kolekcji Jurka Reicha, to także pokazuje, że tworzy się, czy zostanie stworzone jedno fajne miejsce, gdzie te materiały nie zginą. One zostaną. I przyznam szczerze, że myślimy o tym, żeby wzbogacić, żeby ta biblioteka jazzu to nie było tylko zgromadzone płyty, możliwość ich odsłuchania w Poznaniu, ale że to było miejsce i konferencji, i spotkań. Marzy mi się wielki festiwal na przykład filmów jazzowych. Marzy mi się też spotkanie z muzykami, którzy będą chcieli tu o sobie opowiedzieć. Ja uważam, że mamy możliwości niebywałe w tej chwili, bo dostajemy nowy gmach. Mamy miejsce, gdzie możemy realizować pewne przedsięwzięcia, czy spotkania, konferencje, festiwale, koncerty. I najważniejsza rzecz, mamy grono ludzi z całej Polski, którzy są zainteresowani tym, żeby nam się udało. I wierzę, że dzięki temu powstanie niezwykłe centrum jazzu w Polsce.